Witam Was serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj cofniemy się do 1974 roku. Chciałbym zaprezentować Wam model japońskiego czołgu Hiha z lat 30. ubiegłego wieku. Jest to model ukrywający się pod numerem 19, a dokładnie WA-19, wyprodukowany, tak jak wspomniałem, w 1974 roku jako drugie wydanie przez firmę Fujimi. Model w skali 1,76, pudełko prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy też inne modele tego producenta japońskich czołgów. Tu mamy też na przykład to właśnie pierwsze wydanie typu 97, bo to jest czołg typ 97, który był wyposażony, to jest tak jakby późniejsza wersja, w karabiny maszynowe typ 90, w armatę typ 97, 57 mm. I był to czołg, posłuchajcie, wykorzystywany przez armię japońską od wojny od lat 30., czyli tak jak trwała wojna w Japonii, przepraszam, wojna w Chinach, na terenie Chin, ale tak samo, posłuchajcie, tak samo jak Korea, Indochiny były wykorzystywane te czołgi. Były to czołgi oczywiście nitowane, co widać na opakowaniu. Już tutaj widzimy na artboxie. No tutaj jest jakiś, powiem Wam, dość ciekawy ten artbox, bo mamy dwa czołgi Hiha z armatą 57 mm, no i rozbitego Shermana gdzieś albo na terenie jednej z wysp, najprawdopodobniej z końca wojny. Te czołgi brały udział do końca wojny, a te, które pozostały, na przykład były wykorzystywane przez Chińczyków w czasie wojny o ustalenie, w którą stronę mają Chiny pójść. Tutaj polecałbym na przykład, już wielokrotnie na przykład prezentując japońskie czołgi od IBG, polecam Wam książkę właśnie o czołgach japońskich przez Stevena Załogę, napisanego w języku polskim. Oczywiście książka jest wydane, to jest Osprey i wydane przez wydawnictwo Napoleon V. I ja tutaj mam nawet założone właśnie, sobie założyłem ten czołg, bo miałem go już dużo wcześniej zaprezentować, no ale nie można wszystkiego naraz. No i tutaj widzimy, że na podwoziu właśnie Hiha został też opracowany działo samobieżne Honi 1. Mam nadzieję, że ten czołg tak samo otrzymamy go w skali 1,72 od IBG. O właśnie tutaj mamy to malowanie czołgu Chińska Armia Ludowa Wyzwoleńcza, 49 rok. Zdjęcia archiwalne tak samo są. No a teraz myślę, że najwyższa pora zajrzeć do pudełka. I tu mamy oczywiście też malowanie trójbarwne, typowe, może nietypowe, takie japońskie, ponieważ z reguły japońskie malowanie ma jeszcze obwódki wokół każdego z kolorów, oddzielające je czarna farba. No tu mamy to późniejsze najprawdopodobniej malowanie. Dobrze, moi mili, drugie wydanie, 1974 rok. Otwieramy pudełko, wyjmujemy dosłownie starożytną, wręcz bym powiedział, instrukcję, która jest nieźle pożółkła. Wyjmujemy tak samo torebeczkę z elementami plastikowymi. Standardowo jak na lata 70. Pakowany model. Kalkomanie widzicie tak samo, maksymalnie już pożółkłe, ale bardzo dużo tych numerów jest i można je sobie, no może już niekoniecznie wykorzystać, ale na przykład Armo wydało, czyli Armo to jest też Jadar, wydało bardzo fajne kalkomanie do czołgów japońskich. Zapraszam do oferty sklepu. A teraz sobie zerkniemy na instrukcję. Mamy krótki rys historyczny, specyfikację tego czołgu. I tu mamy właśnie, że miał armatę 47 mm, a 90
karabiny typ 90. No i tutaj miałem też właśnie napisane, sprawdzałem w internetach, że armata 57 mm też była. Krótki opis, jak na przykład wyglądały japońskie oddziały zmechanizowane, w jakie czołgi były wyposażone. Mamy też malutką instrukcję malowania. Tak samo tutaj mamy, właśnie kiedyś w ten sposób kupowało się farby, że miała być farba średnia, middle stone, wood brown, khaki green, mahogany, tak, magany. I co tutaj jeszcze mamy? Posłuchajcie, no mamy tutaj oczywiście opis tych czołgów, jak i również skład zawartości pudełka, kolejne etapy sklejania. Z racji tego, że kiedyś były gumowe gąsienice, no to trzeba było odpowiednio taki bolec tutaj trafić właśnie gąsienicą gumową. Następnie rozgrzanym śrubokrętem tutaj stopić należało, żeby one się bardzo dobrze trzymały. No i kolejne etapy sklejania aż do tego momentu. I mamy możliwość wykonania z tego co widzę bo tu patrzę, że jest rysunek z anteną, ale tutaj w finale już tej anteny nie widać. Zaraz sobie zobaczymy, czy ten model posiada antenę, czy też nie. No i zaczynamy od gąsienic. Dla wielu to będzie o Matko Bosko jedyno. No tak kiedyś wyglądały gąsienice. Były to gąsienice wykonane z takiego tworzyma gumopodobnego. Właśnie tu mamy jeden bolec wystający, gdzie wkładaliśmy następnie te otwory i następnie w ten otwór wkładaliśmy bolec i następnie, zaraz Wam pokażę, to nie tak łatwo. Trzeba było wcelować i zgrzać po prostu jedną stronę z drugą. Warto też, jeżeli ktoś będzie sklejał taki prosto z pudełka model, to warto sprawdzić, czy gąsienice są odpowiedniej długości, czy nie są za krótkie. No i tak wygląda pierwsza ramka. Czy ona jest jakoś opisana? Nie widzę tutaj. Może z drugiej strony. Tak, numeracja jest, posłuchajcie, od drugiej strony. Tu mamy właśnie wszystkie części opisane, znaczy numery część, ale powiem Wam, te numery część to tak, jedne tak, drugie tak są, ale to najmniej ważne. Tak prezentuje się w każdym razie detal na samym modelu. Ja jeżeli stwierdzę, że będę go sklejał, tu mamy armatę, czy jest otwór? Nie ma otworka w lufie. Ja jeżeli dojdę do tego, że stwierdzę, że będę go sklejał, to bez żadnych udziwnień ten model będzie sklejony po prostu prosto z pudełka. No i zwróćcie uwagę, że mimo starej technologii nity znajdują się na boku wieży. Z drugiej strony to samo. Tu mamy osłonę jarzma armaty, tak samo mamy nity, więc można było, jeżeli jakaś firma starała się, żeby te elementy były, to oczywiście one znajdowały się na tej ramce. Druga ramka, no i już widzicie, że są figurynki. To jest rewelacja dla mnie, powiem Wam, to było super, byłem very happy, szczęśliwy. Tak prezentuje się jeden z czołgistów japońskich. Tak prezentuje się drugi czołgista japoński. No i teraz tak, spód kadłuba mamy. Tutaj pojawia nam się lina do holowania. Boczne elementy kadłuba, gdzie montujemy układ jezdny, koła. Warto teraz odwrócić, pokazać Wam te koła, żebyście zobaczyli. I zwróćcie uwagę, że na kołach zębatych nie ma żadnych nadlewek. Wszystko można było czysto zrobić.
Było to wszystko bardzo porządnie wykonane. Zwróćcie uwagę, że właśnie nie ma nadlewek. Tutaj ni du. Detal super. Figurki, powiem wam, też są super. No proszę bardzo, co prawda ten plastik się świeci. Gdybyśmy te figurki zapodkładowali, a w ogóle zobaczymy, ile one mają wzrostu, te figurki. To sobie zobaczymy zaraz. Wezmę ekierkę. W sumie posłuchajcie, 2,5 cm od stóp do czubka głowy. Dobrze widzę? Tak, 2,5 cm. Tyle ma figurka. Ten może troszeczkę ta ręka w proporcjach się pogubiła, ale mimo to jak ktoś na przykład skleja jeszcze inny model japońskiego czołgu, a nie ma figurki, to na pewno ten model, ta figurka wzbogaci tamten model. Chociażby taki od IBG. Moi mili, to wszystko. Jeżeli wam się podobają filmy, zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania. Jeżeli wam się model na przykład nie podoba, to nie dajcie łapki w dół, tylko napiszcie w komentarzach, co wam się w tym modelu nie podobało, tak? Warto też, jeżeli już będziecie subować kanał, to warto też kliknąć w dzwonek, żeby zaznaczyć wszystkie, żebyście byli powiadamiani na bieżąco. Oczywiście zapraszam też, o ile macie taką możliwość, do wspierania kanału. I oczywiście chciałem powitać nowych wspierających poprzez Patronite'a. Witam Was serdecznie. Wasze rabaty zostały już przydzielone, więc jeżeli będziecie dokonywać zakupu, będzie odpowiedni kod widoczny po prawej stronie w czasie dokonywania zakupów. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia. Subujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.